Puść mnie. Proszę. Niestety, nikt ci już nie pomoże. A teraz cię zabiję. Halo? Ktoś tutaj jest? Nie sprzedawaj mieszkania, nie rób tego, błagam cię. To ty? Posłuchaj mnie, dobrze ci radzę. Proszę. Proszę, nie rób mi krzywdy. Ja nie chciałam. Przepraszam. Pani dzielnicowa, gdyby pani 5. noc z rzędu nie spała, to by mnie pani lepiej zrozumiała. Spokojnie, już dostali panowie mandaty, tak? Już nie będą hałasować pod pani oknem. Lepiej niech pani ich żony powiadomi. To podziała lepiej niż mandat. No niestety, takich rzeczy jeszcze nie możemy robić. Sylwia, dziecko drogie, co ty tutaj robisz? Co się pani stało? Kto to pani zrobił? Nie, nic, to ja sama przewróciłam się. Nic mi nie jest. Ale ona wróciła. Wkurzyła się, że chce sprzedać mieszkanie i przyszła mnie postraszyć. Kto? Milena, moja siostra. Siostra? Tak, siostra. Dziecko drogie, na Boga, co ty opowiadasz? Spokojnie, numer mieszkania. 17. Proszę tu poczekać, ja zaraz wracam. Ale pani dzielnicowa przecież... Halo, jest tam ktoś? Halo, policja, proszę otworzyć. Sylwia, dziecko drogie, na Boga, co się z tobą dzieje? W mieszkaniu nikogo nie ma. Drzwi są zamknięte, chyba że pani siostra się zatrzasnęła i nie chce nikogo wpuścić. Nie wiem, klucze pani ma? Przysięgam, że siostra tam była. Ona złapała mnie za rękaw. Sylwia, kochanie, powiedz pani dzielnicowej prawdę. Jaką prawdę? Ale przecież ja nie kłamię. Siostra Sylwii, Milena, nie żyje od 2 miesięcy. Pewnie jej się coś przewidziało, ona to strasznie źle znosi. Oświadczenie sąsiadki wbiło mnie w ziemię. Albo ta poszkodowana dziewczyna miała zwidy, albo starsza pani próbowała coś nam wmówić. Zdecydowałam, że całą sprawę wyjaśnimy na spokojnie na komisariacie, bez świadków, którzy wtrącają swoje 3 grosze. No tak, wiem, ale kochanie, będę za pół godziny. Kupię dla ciebie sajgonki, ale 0 cukru. Wytrzymasz? No. Za 30 minut będę w domku. No? Pa. Papatki. No pa. Mamusia już kończy, no. Pa. Śpij spokojnie, szmato. Niedługo nie będziesz miała już takiej możliwości. Co to jest? Sylwia Wysoczańska. Ta dziewczyna, co widziała ducha, to Sylwia Wysoczańska. Jej siostra naprawdę popełniła samobójstwo 2 miesiące temu. Połknęła garść tabletek i popiła wódką. Przykre.
No, najgorsze, że ta dziewczyna naprawdę myśli, że zaatakował ją duch siostry. A ma tu jakąś jeszcze rodzinę oprócz tej siostry? Ma narzeczonego, ale jest w pracy. Ja nie puszczę jej samej do domu w takim stanie. Poradzisz sobie? Bo już tu 3 godziny po służbie jestem, a dzieciaki w domu czekają. No jasne, że sobie poradzę, co ty myślisz. Agata, jakbyś chciała jakiejś pomocy, to wiesz. Dzięki. Ale u mnie jakby to Byrcyn powiedział, graj bucy. Ole. Ole. Albo jakoś tak. Jestem po prostu zmęczona. Dzięki. No to ole. No, bye bye. Śpi spokojnie, szmato. What the fuck? Dzień dobry. Podobno moja dziewczyna tutaj jest, Sylwia Wysoczańska. Dlaczego ją tutaj trzymacie? A pan to kto? Jej mąż, brat, ojciec, kuzyn ze strony babci, co? Wchodzi pan jak do obory, a ja się mam panu w pas kłaniać? Proszę pana, ja nie mam ochoty w taki sposób rozmawiać. Ja nie muszę się panu z niczego tłumaczyć. I bardzo dobrze, bo ja nie jestem zainteresowany. Ale może sierżant Majcher będzie? Dzień dobry. Dzień dobry. Nazywam się Kornel Iwaszko. Chciałem zobaczyć się z moją narzeczoną, Sylwią Wysoczańską. A to pan, to zapraszam, tak. Dzień dobry. Dziękuję. Proszę. Tutaj. Niestety z tą siostrą to jest jakaś obsesja, no. Nic jej nie pomaga, ona wszędzie ją widzi, bez przerwy o niej mówi, nawet śni o niej na jawie. A pana narzeczona chodzi na terapię? Bierze jakieś leki? Nie, ona w ogóle nie chce się leczyć. Rozumiem. Wie pan, dzisiaj tylko upadła na klatce schodowej, ale może się zdarzyć coś gorszego. Wiem, sprawy zaszły za daleko, ale ja zajmę się tym. Ona naprawdę do mnie przychodzi. Ja sobie tego wcale nie wymyśliłam. Wiem, kochanie, chodź, proszę cię, usiądź. Jest mi bardzo przykro patrzeć, jak cierpisz, ale chyba sama rozumiesz, że to już za długo trwa. Za długo. Milena odeszła 2 miesiące temu. Ja nadal mam wrażenie, że ona zaraz do mnie przyjdzie albo do mnie zadzwoni. Milena zabiła się przeze mnie. Mam jej krew na rękach, a ty, Kornel, dobrze o tym wiesz. Wie pani, po śmierci rodziców odziedziczyłyśmy mieszkanie. My z Kornelem mieszkamy u niego, więc pomyślałam, że lepiej będzie to mieszkanie sprzedać, a kasą się podzielić. I Milena dostała histerii. Powiedziała, że jestem egoistką, że zostawiam ją na pastwę losu. Tak naprawdę Milena zazdrościła nam, bo my z Sylwią bardzo się kochamy i tworzymy udany związek, a Milena wciąż była sama. I dlatego popełniła samobójstwo? Chciała mnie ukarać. Szczerze mówiąc, to Milena była niezrównoważona. Nie byłem zdziwiony, że może to się skończyć tragicznie. No, to było tylko kwestią czasu. To jest wszystko moja wina. Mogłam z nią porozmawiać. A teraz Milena chce mnie ukarać. Zasłużyłam sobie na to. Młoda kobieta nie mogła pogodzić się ze śmiercią siostry, co mogło doprowadzić do kolejnej tragedii. Tu potrzebna była pomoc doświadczonego terapeuty, a nie policji. Jak dla mnie ta sprawa była zakończona. Sprawdzę ten numer, z którego dostajesz SMS-a.
W sumie to są 3 numery i kilka adresów mailowych, ale mam takie przeczucie, że za tym stoi jedna i ta sama osoba. Zależy mi na czasie. A, właśnie stać kolejnego. Dopadnę ci, suka, obiecuję. Niezbyt wymyślne, ale wkurzające. Co to jest? A komisarz Rychlik dostaje SMS-y z pogróżkami. Naprawdę nic nie mówiłaś. Ada, ja jestem policjantką, w dodatku na Gorczaku. Takie pogróżki to norma. No, ale fakt, że ktoś się na mnie ostatnio uwziął. Wrócę, jak będę coś miał. Dużo tego jest? Trochę. Od tygodnia jakiś psychol się wyżywa. Wysyła pogróżki, straszy, grozi, takie tam. Dzień jak co dzień. Sorry. Majcher, słucham. Sylwia Wysoczańska mówi. Niech pani przyjedzie szybko. Ktoś mi się włamał do samochodu. Dobrze, zaraz będę. Sorry, muszę lecieć. Do włamania doszło pod sklepem, gdzie Sylwia Wysoczańska robiła zakupy. Ktoś rozbił szybę i na siedzeniu zostawił kartkę z napisem: jeśli od niego nie odejdziesz, zginiesz. Komisarz Rychlik zawiadomiła techników, żeby sprawdzili ślady, a ja odwiozłam roztrzęsioną kobietę do domu. Drzwi są otwarte. Ale Kornel ma spotkanie, jest w pracy. Proszę się odsunąć. Ktoś tam jest. Niech pani tutaj zostanie, dobrze? Ja pierdolę, no. Załatwił mnie jak dziecko. No, zaskoczył cię, zaskoczył. Zdarza się, choć nie powinno. No ale cóż. A teraz przejdźmy do konkretów. Widziałaś go? Potrzebuję rysopis. Zresztą, co ja ci będę tłumaczyć? To facet na bank, ale poza tym nie mam pojęcia, jak wyglądał. Ciemne ubrania, jakieś sportowe buty. Tyle. Brak śladów włamania. Zamki nietknięte, okna całe. Możliwe, że ta osoba, która się włamała do samochodu, to ta sama, która włamała się tutaj. Nic nie zginęło, więc nie chciał nic ukraść. Proszę mi powiedzieć, a kto wychodził z domu ostatni i kto zamykał drzwi? No, ja. Czyli mogłam ich nie zamknąć, jak wychodziłam. Czasem ostatnio zdarza mi się zapomnieć. Kornel zabije mnie, jak się dowie, że jestem taka nieogarnięta. A przecież pani narzeczony wie, że przechodzi pani trudny czas. Tak, ale on nie znosi takich ludzi. Ofiary losu strasznie go wkurzają. Nie wiem, ile on jeszcze ze mną wytrzyma. A jeśli chodzi o piwnicę, jak można się tam dostać? Bo tutaj widzę, że drzwi są zamknięte. Można wejść tam od ogrodu? Do piwnicy? A po co? My tam w ogóle nie wchodzimy. Kornel gdzieś zgubił klucz, a ja nie lubię piwnic. Wydają mi się okropne. Przepraszam, zadzwonię do niego lepiej i powiem, że nic nie ukradli, żeby się nie denerwował. Czy mają państwo wrogów albo komuś się naraziliście? Nie, no. Niby komu?
Czym? Przecież jesteśmy zwyczajnymi ludźmi. Nikomu nic złego nie zrobiliśmy. Siostrze się naraziłam. Kochanie, proszę cię, przestań, nie możesz tego tak przeżywać. Przestań o niej myśleć i mówić, bo to się nie skończy. A może ktoś wykorzystuje pani stan? Pani poczucie straty i próbuje panią wpędzić w poczucie winy? Że ktoś się na mnie mści za moją siostrę. Groźby na tej kartce w pani samochodzie Napisał ktoś żywy, a nie duch, o to pani chodzi. Włamywacz też nie był duchem. Dobra, zrobimy tak. Będziemy panią obserwować przez najbliższych kilka dni, czy ktoś pani nie śledzi. Dobrze by było, gdyby wzięła pani kilka dni wolnego i została w domu. Będzie nam łatwiej. Możemy się tak umówić? Mamy trochę odcisków palców z tego samochodu. Z szyby, z maski, z drzwi. A na kartce coś było? Tak, już rzuciłem to na bęben. I? No i nic. W afisie nic nie wyszło. Czyli jesteśmy w punkcie wyjścia? Moim zdaniem ktoś wie, że Sylwia Wysoczańska znajduje się w kiepskim stanie psychicznym i sadystycznie bawi się jej kosztem. No tak, tylko po co? Na razie motywów brak. Ale będziemy ją obserwować. Dzięki. Agata, mogłabyś zostać na sekundę? Ustaliłem właściciela komputera, z którego dostawałaś te maile z pogróżkami. I kto to? Tutaj masz pełne dane. Imię, nazwisko, adres, telefon. Tylko proszę cię, bądź ostrożna. Ja zawsze jestem ostrożna. Dzięki. Dzięki, powodzenia. Kiełbasy. Zapas. Nie. Cholera jasna. O, moje uszanowanie oficerowi dyżurnemu brodzie. Sprawę mam. Dzielnicowych nie ma, są na rewirach. A pan mi rym zaburzył, panie masztalerz. Mnie jest potrzebny ktoś na wyższym stołku. To jest sprawa kryminalna, morderstwu chcę zapobiec. A jakiemu tym razem konkretnie? U mnie za ścianą Sodomia i Gomora się odbywa. Od tygodnia w sąsiada szatan wszedł. To panu egzorcysta potrzebny, a nie funkcjonariusz policji. Ale to nie tak, no. Przecież wieczorami mój sąsiad żonę tłucze po prostu i to z takim hałasem, że aż tynk ze ścian leci. No a ona lamentuje, prosi Boga, żeby przestał. To następnym razem niech pan po prostu jako sąsiad awanturę domową zgłosi. Ale trzeba chyba lepiej zapobiegać niż leczyć, nie? Ja się boję, że ta sprawa się tragedią zakończy. On ją zatłucze normalnie, tu interweniować trzeba, ale to już! O! Dzień dobry, panie Kaziku. O, pani dzielnicowa, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Jak się nie ma to, co się lubi, to się lubi to, co się ma. Pani to załatwi. Ale co? Egzorcyzmy. Niech pani sierżanta Brody nie słucha, bo pani w japonkach do ołtarza pójdzie. Idziemy. Ale gdzie? Drzwi! O. Drzwi. Brwi. No pewnie. No. Czwarte piętro. Mieszkanie obok mojego. To chodźmy. To ona. Dzień dobry, sierżant Adrianna Majcher, komisariat na Gorczaku. Dzień dobry, pani do mnie? Tak, pan masztalerz martwi się, że u pani w domu dochodzi do przemocy. Co? Ale co ty masz też opowiadasz? No ale no niech się pani przyzna, powie prawdę. No, ta policjantka skróci pani gehennę. Niech pani skróci gehennę, nas wszystkich z tym panem. Tak. A kto oko pani podbił, co? No kto? Proszę pani, jeżeli ktoś panią krzywdzi, to naprawdę powinna pani to zgłosić. My pomożemy, ale ja muszę mieć podstawy do interwencji. Ludzie, ale co wy? Przecież ja wczoraj się wieczorem w łazience o umywalkę walnęłam w oko. Akurat. Ofiary przemocy domowej, panie Kazimierzu, często kryją swoich oprawców. Wie pani co? To w takim razie ja składam skargę na tego pana.
Za to, że się wtrynia tam, gdzie nie powinien, w cudze sprawy, podsłuchuje, donosi, kolaboruje i infiltruje. Co? Ty Co? niewdzięcznico, a ja ci pomóc chciałem, ty. Halo? Majcher. Zaraz będę. Jasne. Przepraszam. Domniemana ofiara przemocy domowej nie chciała słyszeć o żadnej pomocy. Nic nie mogłam zrobić. Za to w sprawie zastraszanej Sylwii Wysoczańskiej pojawił się dość obiecujący trop. To ty nic nie rozumiesz, bo masz klapki na oczach. Rzuć tego korposzczura, to pomyłka, a nie facet. Przecież ty go w ogóle nie znasz. Ciągle mi na tobie zależy, przecież wiesz. Kocham cię. Puść mnie! Puść ją! Czep się! Sierżant Adrianna Majcher, komisariat na Gorczaku. Wezwałaś psiarnię? Jak? Kiedy? Pożałujesz. Zginiesz, suko. Niech pani sobie da spokój. On ma nierówną pod sufitem, ale nic nie zrobi. Ale groził pani śmiercią. Kto to jest? Marek, mój były chłopak. Byliśmy ze sobą przez kilka lat, a w zasadzie znamy się od dzieciństwa. Nie może przeboleć, że go zostawiłam. Może to on włamał cię pani do samochodu, a później do domu. Często robi pani takie akcje? Nie sądzę. Jest prosty jak budowa cepa. Przyjdzie, wywali, co mu leży na wątrobie i na tym koniec. Aha, no tak, ale groził pani, słyszałam. Wiem, się przestraszyłam, ale... Ja przecież wiem, że on mi nic złego nie zrobi. Naprawdę, nie ma co na niego tracić czasu, mówię pani. Dzięki naszej kampanii państwa firma odnotuje dobry start na giełdzie, a do końca roku państwa zyski na pewno się podwoją. A teraz zapraszam do obejrzenia prezentacji przygotowanej specjalnie przez nasz zespół. Jeśli spełnią się założenia, sukces będzie spektakularny. Pan Kornel jest fachowcem i jego szacunki są wiarygodne. No dobra, a kampania zewnętrzna? Billboardy? Oczywiście już pokazuję przykłady billboardów. Proszę o chwilę cierpliwości. Co to jest? Przepraszam, najmocniej przepraszam, ale ja nie wiem, co się stało. Ja nie wiem, kto to zrobił. Przepraszam bardzo. Co ty wyprawiasz, Kornel? To ma być śmieszne? Kurwa! Co to ma być? Ja naprawdę nie wiem, jakiś psychol się na nas uwziął. I nadal pan twierdzi, że to nic osobistego? No, ja naprawdę nie wiem, kto to mógł zrobić i dlaczego, no. Na pewno ktoś, kto wie, że pan dysponuje takimi zdjęciami. Ale kurwa, no. To były wygłupy idiotyczne, to był wieczór kawalerski. To było w ogóle pół roku temu. Ja już dawno wykasowałem te zdjęcia i z chmury, i z laptopa. Ja nie wiem, skąd one się tu wzięły. W laptopie zainstalowany jest program, który pozwala sprawdzać jego zawartość. No i wszystko, co pan na nim robi. Kiedy go zainstalowano? 8 miesięcy temu. To co, ktoś mnie szpieguje? Nie no, przecież ja tutaj mam firmowe dane, no. Poufne informacje, no. No do jasnej cholery, no. No zróbcie coś z tym, no przecież tu nie chodzi tylko o Sylwię, ale ktoś chce zrujnować mnie! Sprawdziłam byłego chłopaka Sylwii Wysoczańskiej. Tu masz wszystko. Marek Bilniarz, 27 lat, zamieszkał na Gorczaku, Krakowska 18, wykształcenie podstawowe. I tu najlepsze. Zatrzymany za oszustwa internetowe. Gość ledwie skończył podstawówkę, robi takie przekręty w internecie. Był nawet zatrudniony w jakiejś firmie, ale go wylali. Do tego facet jest agresywny i chyba wciąż zakochany w Sylwii Wysoczańskiej. Mamy więc podejrzanego. Cześć, mam tu dane. Super. Marek Bilniarz bombarduje Sylwię Wysoczańską SMS-ami i mailami. Pisze, że ją kocha, że Kornel to świnia, że się zabije, że ją zabije, że tego Kornela też zabije. On wszystkich tam pozabija. No to chyba wystarczy, żeby go zgarnąć. Na to wygląda. No dobra. Kiedy się pani z nim rozstała?
Jakoś 8 miesięcy temu. Wtedy poznałam Kornela. To była miłość od pierwszego wejrzenia. No i zerwałam z Markiem. A on się wściekł i panią prześladuje aż do dziś? Rozmawiałam z nim, tłumaczyłam, nie dawałam żadnej nadziei. Mówiłam, że to koniec, a on ciągle swoje, wróć do mnie. Ale wie pani, Marek zachowuje się jak wariat, ale ja wiem, że on mu chyba nie skrzywdził. To czemu wcześniej nam pani nic o nim nie powiedziała? Bo Marek nie ma z tą sprawą nic wspólnego. Przepraszam, moment. Ona go chroni. Coś jest nie tak, Majcher. Odciski znalezione w samochodzie nie pasują do odcisków jej byłego. Czyli co, że mamy 2 sprawców? Tego nie wiem jeszcze. Ale wiem jedno, że mamy zielone światło, żeby przeszukać mieszkanie jej byłego. Kurwa, nie macie prawa, wynoście się, won! Jak się pan nie uspokoi, to trafi pan do izby wytrzeźwień, a później na dołek. Czego wy w ogóle chcecie? Czego mnie się czepiacie? Roboty sobie szukacie, co? Zabierz pana na wytrzeźwiałkę. Pierdolej. Spokojnie. Znalazłam coś przy jego łóżku. Aha. I jeszcze coś. Paralizator. Czyli to ten dupek wtedy cię załatwił. Włamanie do mieszkania Kornela Iwaszko. Włamanie do jego komputera i atak na funkcjonariusza policji. Pójdzie siedzieć jak nic. No i świetnie. Sprawę mamy rozwiązaną. Dobra, chłopaki, kończymy? Nic tu po nas. Komisarz Agata Rychlik, komisariat na Gorczaku. Chyba sobie pani żartuje. Chce mnie pani aresztować, bo co? Bo jest pani z policji? Nie, Ja nic nie zrobiłam. mam inne zdanie. To ciekawe. Ale niech się pani nie przejmuje. Po pierwsze, na to nie ma paragrafu, a po drugie, ja już go nie chcę. Słucham? Pani kochanek, a przy okazji mój mąż, chce do mnie wrócić. Przeprasza mnie i prosi o drugą szansę, ale nic z tego. To kłamstwo. On kocha mnie. Tak? Mhm. Jeżeli tak jest, tym lepiej dla mnie. Słodkiego, miłego życia. A, jeszcze jedno. Proszę pamiętać, że historia lubi się powtarzać. To wszystko przez tego skurwysyna. Co konkretnie? No, że siostra Sylwii się zabiła. To on ją namówił, żeby sprzedała to mieszkanie. Chciał, żeby Sylwia nie miała wyjścia i była zdana tylko na niego. Ten koleś to psychopata. Spójrz na siebie, chłopie. Ja Sylwię kocham i chronię. A ona przez ciebie przechodzi załamanie nerwowe. Przez niego! Serio, nikt tego nie widzi? On jej zabrał siostrę, odciął od przyjaciół, trzyma ją w zamknięciu w domu, mówi, co ma robić. A ty chcesz ją uwolnić? Tylko że z więzienia to ci się raczej nie uda.
Posłuchaj, Gnyku. Prokurator postawi ci zarzuty, a sąd orzeknie, czy zostaniesz tymczasowo aresztowany. Ja jednak mam nadzieję, że tak. Skończyłam. Czego chcesz? Nie wracaj do domu, uciekaj. Ale kim ty jesteś? Czego ty chcesz? Co ty w ogóle robisz? Błagam cię, uciekaj. Ale dlaczego? Powiedz mi, bo... Roland, Wszystko okej? małżeństwa są przereklamowane. Słucham? Już więcej nie popełnię tego błędu. Jakaś poszukiwana dziewczyna. Uciekła z zakładu psychiatrycznego. Nie wróciła z przepustki. Wysłali do wszystkich jednostek. Jest zdjęcie? Czekaj. Majher, słucham. Proszę mówić wyraźnie, bo ja nic nie rozumiem. Kto? Gdzie? Dobrze, zaraz tam będziemy. Ktoś znowu zaatakował Sylwię Wysoczańską. Cholera, przymknęliśmy nie tego człowieka. Aha. Dzień jak co dzień. Kornel, jakaś kobieta mnie zaczepiła na ulicy. Zupełnie jakby mnie znała. Mówiła, że mam tutaj nie wracać, że coś mi grozi. Sylwia, proszę cię, skończ już z tym. No. Ale z czym? Przecież ja nic nie wymyślam. Musisz się leczyć, okej? Bo inaczej skończysz tak jak twoja siostra. O Boże! Odsuń się. Odłóż to! Odłóż ten nóż, słyszysz? Odłóż to! Umrzesz! Umrzesz jak ja! Sylwia, dzwoń po policję! Nie daruję ci tego Sprawdź piwnicę, dziewczyno! Piwnica! Sylwia, pomóż mi! Sprawdź piwnicę, dziewczyno! Rzuć to! Rzuć to! Rzuć to! Zabierzcie tę wariatkę! Przestań Nie mieszkaj, mówię do ciebie, słyszysz? Uciekaj! Uciekaj, kretynko! Uciekaj, póki możesz! Prowadź. Idziemy. Dobra, wzywam karetkę. Halo? Komisarz Rychlik. Przyślijcie jak najszybciej karetkę. W areszcie siedział już jeden podejrzany, ale okazało się, że uciekinierka z zakładu psychiatrycznego też miała coś wspólnego z prześladowaniem Sylwii Wysoczańskiej. Wyglądało jednak na to, że sprawa stalkingu została ostatecznie zamknięta. Uspokój się, zostaw cię, proszę cię, no. Cicho. Zabiję cię. Norbert! Zdemolujesz cały dom. No i coś ty zrobił? I co, i będziemy tak stać? Policja! Proszę otworzyć! Policja! Dzień dobry. Dobrze się pani czuje? Tak. A o co chodzi? Mogę wejść? Ale po co? Nie wiesz, z kim zatarłaś, szmato! Pani dzielnicowa, nasz walnięty sąsiad nasłał na nas policję. Ja tutaj za drzwiami słyszałam, jak pan na kogoś krzyczał i bił kogoś, a oprócz pana jest tylko tutaj pana żona, więc... Ja kogoś biłem? No, przywaliłeś mi. Pamiętasz? Boże, to był wypadek. Dokładnie. Pani władzo, komary u nas się zagnieździły. Nie dają spać i mnie tak wpieniają, że pani sobie tego nie może wyobrazić. No i mąż próbuje je wybić, wali czym popadnie po meblach, po ścianach i dostałam kapciem. Ale przecież przeprosiłem. Ale się nie uspokoiłeś. Dobrze, ale chwila. Moment.
To nie łatwiej było kupić po prostu czegoś na komary? Pani pana, kupiłem, ale efekt był odwrotny. Było ich 2 razy więcej. I same komarzyce. Czyli, że podziałało, tylko że w odwrotną stronę, tak? Można tak powiedzieć, dokładnie. A, no dobra, no to ja się będę zbierać. Na komary to ja tutaj nic nie poradzę. Do widzenia. Do widzenia. Weź tutaj ją łap. Łap ją tutaj. Ach ty! O, no i ślad zrobiłeś kapciem na ścianie, no. Zobacz, co ustalili technicy. Przecież to ta chora psychicznie dziewczyna i Kornel. Oliwia Rybczyńska i Kornel Iwaszko znali się, byli kiedyś parą. Ale dziewczyna trafiła do zakładu, już nic mu nie zrobi. Ale jest coś jeszcze. Kornel Iwaszko miał kiedyś żonę i zgłosił jej zaginięcie 2 lata temu. Do dzisiaj nie wiadomo, co się z nią stało. No, to trzeba z nim porozmawiać. Chyba wszystko. Ładowarka. Klucz od piwnicy? A mówił, że zgubił. Anna Iwaszko. Po co tu przyszłaś, co? Kochanie, przecież ci mówiłem, że nie wolno wchodzić do piwnicy, tak? Kornel, ale... Czy to jest twoja żona? Tak ci źle było tam na górze, co? Tak? Po co się tu pchałaś? Kornel, Popełniłaś wielki błąd. ale ja nikomu nie powiem. Przysięgam. Ja wiem, że ty nikomu nic nie powiesz. Już dobrze. Ale ostrzegałem cię. I sama jesteś sobie winna. Puść ją na kolana, łapy do góry. To nie jest wasza sprawa. Puść ją, bo strzelę. Łapy. Kuj go. Zapłacisz mi za to tyle tylko. Zamknij się. Wyprowadź go. Nic pan nie jest? On ją tam wsadził. Ona tam jest.
Co za skurwiel. Nie żyje od dawna. Pewnie od 2 lat. Ma podcięte żyły. A dlaczego ten psychol trzymał jej ciało? Nie chciał, żeby je znaleźli. Chciał mieć pewność. Renatkę przebadam u siebie. Przekażę ci dokładne dane po sekcji. Trzeba będzie jeszcze raz otworzyć śledztwo w sprawie samobójstwa tej siostry Sylwii. Myślisz, że jej też pomógł? Myślę, że z Sylwią stałoby się to samo. Wpędzał ją w psychozę. Prędzej czy później i tak doszłoby do samobójstwa. Zwłoki żony Kornela Iwaszko w zamrażarce to niestety nie był koniec makabrycznych odkryć w tej piwnicy. Znaleźliśmy tam jeszcze szczątki 2 innych ofiar. Mieliśmy do czynienia z seryjnym zabójcą, którego przez lata nikt nawet nie podejrzewał o zbrodnię. Mamy przynajmniej 4 ofiary, a trzeba będzie sprawdzić jeszcze jego poprzedni dom. Przez 3 lata mieszkał w Szczecinie. Ja nie rozumiem, co się dzisiaj dzieje z tymi facetami. Zostanie dożywocie, ale nie ma co liczyć na to, że okaże skruchę. Kobiety go kochały, faceci szanowali. Ciekawe, ilu jeszcze takich świrów krąży po tym świecie. A ty nadal mówisz o naszym sprawcy? Agata, a co z tymi pogróżkami? Wiesz już, kto ci je wysyłał? Wiem. Sprawa załatwiona. Szybko. Nie chcę tego rozgrzebywać. Trochę mi jej szkoda. To kobieta? Kochanka twojego męża? Sorry, przepraszam. Ona jeszcze nie wie, że nie da się zbudować szczęścia na cudzym nieszczęściu. Karma wraca. Rychlik, słucham. Dzień dobry, ja dzwonię ze szpitala kolejowego. Pani mąż, Adam Rychlik, miał wypadek na przejeździe kolejowym. Kiedy dokładnie to się stało? Był sam? Jakieś 2 godziny temu. Do szpitala trafiło też państwa dziecko. Oboje są w tej chwili na ojomie. Stan jest bardzo ciężki. Agata? Zabierz mnie do szpitala kolejowego jak najszybciej. Masz córkę, nie? A stryj chce nas załatwić. Ja chciałem zgłosić zaginięcie mojej dziewczyny. To moja córka! Co jest? Kurwa! Grzecznie. Jest ktoś, kto chce mi pomóc. To taki. To już nie jest pana sprawa. Stój! Jesteś w ciąży? Jestem. Ale z kim? Z tobą, Sławuś.